Patrzę w kamerę, nie na ciebie. No. Patrz na siebie. Myślę, że przed naszym pokoleniem, moim konkretnie, stoi bardzo ważne zadanie odświęcenia tej opery troszeczkę, bo wszystko, co jest uznawane za świętość i zamykane gdzieś w muzeum, prędzej czy później nabiera grubych warstw kurzu, patyny i też takiego gdzieś rozerwania z młodym pokoleniem, które nie do końca rozumie, dlaczego coś ma ich zachwycać. Zachwyca nas, bo co? Bo Moniuszko wielkim kompozytorem był. Okazuje się, że naprawdę był, tak? Tylko że zupełnie nie z tych powodów, które mu przypisaliśmy. Czy mam powiedzieć dzień dobry, Dorota Karolczak, czy cześć, czy po prostu Dorota Karolczak? Chcemy, żeby nasza scenografia opowiedziała historię opery, a jednocześnie otwieramy okno na to jakże aktualne napięcie. W trakcie trwania 3 aktów poruszamy się przez różne epoki. I obserwujemy naród, który buduje dom w atmosferze ogromnego napięcia i strachu, by po chwili ten dom znowu się zburzył i cały proces odbudowy musiał się rozpocząć na nowo. Ważną personą. Przedstawić się. Katarzyna Towala-Jedynak. To jest bardzo udana rzecz muzycznie. Nie wiem, czy można klasyfikować, czy jest to na przykład lepsze od Strasznego Dworu, czy od Halki. Moim zdaniem to jest dokładnie ten sam poziom, tylko na pewno nie udało się przebić do szerszej publiczności z tym tytułem, ale jeśli chodzi o warstwę muzyczną, jakościowo to jest naprawdę bardzo dobra kompozycja. Nie wiem, czy można porównać, bo jest to jednak troszeczkę inna twórczość Moniuszki. Chociaż mamy tego samego librecistę. Mamy Wolskiego, który pisał libretto do Halki, znakomite zresztą. Tutaj też mamy bardzo dobre libretto. Muzycznie rzecz bardzo ciekawa, bo to jest trochę vaudeville, trochę romantyczna opera w stylu włoskim. Mamy piękne ensemble, jak u Rossiniego czy u Donizettiego, ale też mamy akcenty humorystyczne, takiej typowej opery buffa, więc trochę mieszania stylów, gatunków, ale daje to fajny efekt końcowy. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że aż tak dobrze się to wybroni. Tym bardziej, że pomijamy dialogi, więc które zazwyczaj budowały też napięcie dramaturgiczne w tym dziele. I trochę się obawiałam, co się stanie, jeżeli my pozbędziemy się tych tekstów mówionych. A okazuje się, że muzycznie broni się to niesamowicie, więc możemy przedstawić całą akcję bez użycia dialogów. Otóż pierwszy akt to 1860 rok, czyli Rzeczypospolita nie była państwem suwerennym, pozostały tylko marzenia i nadzieja. Nasza scenografia to są ruiny, które składają się z kartograficznych map, które niosą na sobie blizny. Mamy wypalone dziury, poszarpane, popalone krawędzie, porozciągane granice Polski. Poukrywaliśmy kilka takich fajnych smaczków, gdzie możemy się poruszać, na przykład takimi wypalonymi dziurami możemy przenosić się z jednej części dekoracji na drugą część dekoracji, choć, ale uważaj, jest dosyć niewygodnie. Mamy poukrywane różne przejścia w dekoracji, drzwi, które otwierają się z jednej i z drugiej strony. Śpiewanie na wysokościach jest fajne, ale jest na pewno dużym wyzwaniem dla naszych artystów. Oni radzą sobie z tym doskonale. Mamy fantastyczny wgląd w orkiestron, w balkony. Żeby wybudować tą karuzelę czasu po prawie 40-letniej przerwie, na deskach opery powróci scena obrotowa. Chciałabym stworzyć scenografię, dekoracje, które są takimi dziełami wspaniale współgrającymi z muzyką, ze światłem, które są takimi totalnymi dziełami. Tak wygląda, tak prezentuje się nasz dom. Dom, który jest metaforą Polski, który przez wszystkie 3 akty ewoluuje, rośnie, zmienia się. Daje mi to ogromną możliwość dywersyfikacji akcji. Rzeczywiście czasami podczas jednego duetu jestem w stanie się okręcić 3 razy i przechodzić z pokoju do pokoju. Pozwala nam to na duże takie... Myślę, że pozwala to bardzo widzowi szerzej zrozumieć akcję sceniczną.
i też dokładać swoje własne jakby interpretacyjne 3 grosze. Jako że dzieło samo w sobie jest otwarte, ja też staram się być otwarta w wielu miejscach. Myślę, że różne typy widzów zobaczą tutaj różne możliwe interpretacje i to jest jak najbardziej coś, co staramy się tutaj dla widza zostawić. Dla mnie cel najważniejszy to jest po prostu świetne zadyrygowanie spektaklu. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, że nigdy nie zmienię swojego podejścia, że za 5, 10, 20 lat to zawsze będzie dla mnie najważniejsza rzecz w moim zawodzie. I cieszę się, że na razie to wszystko się pięknie układa i mam wrażenie, że te puzelki po kolei zapełniają brakujące części i mojego repertuaru, i mojego doświadczenia. Zobaczymy, kiedy ten obraz wypełni się już całkowicie, ale mam nadzieję, że ta droga będzie długa. Ja sobie tego życzę, żeby ta droga była długa, owocna i zawsze przysporzała mi tyle samo radości.